Dzień dobry. Witam, kłaniam się z Rosji. Nazywam się Aleksander Charecki, prowadzę audycje na temat zdrowia i cały czas rozpracowuję metody, dzielę się z wami. Dużo filmów jest, około 1000 tam już z różnymi materiałami, które umożliwiają człowieku uzdrowić samemu. Ja nie mogę pomóc wielu ludziom z powodu tego, że jestem daleko. Terapia, którą ja prowadzę i proponuję, rozpracowuję, ona bardzo skutecznie, ale bardzo droga, bo dużo zabiegów tam jest i to trzeba płacić pracownikom podatki, prądy i wszystko. Także tu no, jakby nic nie zrobisz, a tak samo człowiek może sam sobie poradzić. Wiele ludzi jest wdzięcznych za to, że ja tylko daję porady i piszę książki też, w ich daję też porady. Ludzie to używają i powiem, że zaskoczony czasami, że dziękuję za to, co ja robię. To najwyższa nagroda. Widzieć, że ludzie zadowoleni tym, co człowiek robi. Ja wszystko robię dla was. Nieważne, jak ja to robię. Widocznie wam to podoba, jak wy oglądacie te filmy. Nie podobається ostatnio wiele ludziom, zwracają na to uwagę, даже rozmawiają z moimi kolegami, może даже wcześniejszymi kolegami. Ja bardzo dobrze pamiętam czas, kiedy ja mieszkał w Polsce, tam na Białorusi i na terenie Ukrainy nacjonalisty brali władzę i jeszcze to dużo, to już 20 lat to trwało, to nie 10, jak teraz mówić, to z 20. I kiedy Ukraińcy stali nienawidzić Rosjan, Białorusów, i teraz dzieje się to samo w Polsce. I my teraz rozmawiamy o problemach z sercem. A u mnie naprawdę boli serce, kiedy kraj Rosja, Białoruś, Ukraina, Polska rozłączаются. To niewyobrażalny błęd, który robią rządy. Ja chciałbym uratować wasze duszy w pierwszej kolejności przed tym, że nie powinno być żadnej nienawiści na ludzi. Na jakiegokolwiek prezydenta. Nikt nie zrobił wam na dzień dzisiejszy nic złego. A jeżeli komuś даже zrobili, to, to nie wina tego, na którego wy myślicie. To wasza wina. Parę dni temu ja dostał list, w którym troszeczkę mnie zaskoczyli, gdzie opowiadali, człowiek opowiadał o tym, że kiedyś ja rozmawiał na temat tego, żeby ludzie nie byli zli na swój rząd. Ja naprawdę o tym mówię. I teraz mam tego samego zdania. Ludzie, którzy rządzą w krajach, oni bezwłasni. Oni mi nic nie mogą zrobić, ale wy możecie zmienić swoje życie. Wy możecie zgadzać się nad tym, co dzieje się, a możecie nie. Człowiek, który widzi problem,
і не може з тим дати ради, є вийście або вальчить з тим системом, або уникнуть тих проблем, може навіть виїхати з того краю. Я моцно і дуже вальчив, і пізніше тільки зрозумів, що та валка ніц нікому не дала, ні плюса, ні мінуса. Дала тільки проблем мені по пупі. Также на день dzisiejszy тие, хто розпочали ненавидеть росіян, Путіна там і всіх, заставьте ту бздуру и живите спокойнее. То моя dzisiejsza, найважнейшая порада. Злость, ненависть – то тільки крок до вашей смерти. Вы сами продукуете энергию злости, ненависти и смерти. И сами будете злопаны тым. То есть карма. Я dzisiaj jednej Ukrainki opowiadał, której nie mogła zrozumieć, skąd pochodzą jej problemy. I ja otwarte mówię, tylko nie trzeba no jakby brać to dużo do serca, to co ja powiem, ale ile Ukraińcy skakali i marzyli o śmierci Rosjanom, kiedy jeszcze nie było wojny. Oni marzyli wszystkie. I teraz ta energia trafiła do nich, to trzeba to zrozumieć. Ja chciałbym ochronić was, Polaków, od tej energii złości, nienawiści i śmierci. Chciałbym, żeby вы были милыми, счастливыми, добрыми. Nie wiem, dlaczego wy stali nienawidzieć innych. Jak wy nienawidzicie innych, to wy nienawidzicie siebie. Прошу зрозуміти то, о чим я mówił. А teraz porozmawiamy na temat problemów serca. Ja powiem na swoim przykładzie. Ja kiedyś mówił wypadkowo o problemach. U mnie może w 16 lat ja czuł sam. Ja nie chodził do lekarza, nie wcześniej, nie teraz. A czuł, że u mnie coś nie tak z sercem. Pracuje bardzo mocno, bije tak w piersi, w klatce piersiowej i nie mógł zrozumieć, co to jest. Я не школюся жадной медицине, мне было около 16 лет. Не было на то książek. Nie wiem, jakie siły powiedzieli mnie, można powiedzieć. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jakby ja sam sobie wymyślił, że ja będę robił kilka tygodni sauну. To była nie sauna, to taka bania rosyjska, można powiedzieć, którymi drzewami topili, grzeli kamień i wodę. I później dawali wodę na kamienie i szła para. I bardzo przyjemne był dodatkowo takie rózgi z brzozy, z dęba. Sam siebie bijesz. Niesamowita rzecz. Później takiej zimnej wody można pohartować. Я robił to gdzieś około 3 tygodni i zwalczył z problemami z sercem, które u mnie były. To była taka arytmia. Może ja tak rosł szybko, a może serce nie zdążyło. Gdzieś jaki program może był zepsuty. Nie wiem, co to było, ale to mocno odczuwalne było, że ja to zauważył i z tym stał walczyć z sauną. I ja tę metodę faktycznie no, nosił w swojej głowie przez całe życie i do dzisiaj. I wszystkie choroby, które powstają w organizmie człowieka, u mnie w akademii, my rozpoczynamy dzień sauny. Dlaczego my rozpoczynamy dzień z sauny?
Inne люди przychodzą do sauny wieczorem, a my rano. Человек, который ma проблемы z sercem, z płucami, z nerkami, z trawieniem, z wszystkim, i on do wieczora даже zdrowy, już zmęczony. Kiedy człowiek zmęczony, to źle pracują jego wszystkie organy, tak samo serce. I jest niebezpieczeństwo używania różnych takich mocnych zabiegów. Sauna to bardzo mocny zabieg. Ale jeżeli to używać rano, kiedy człowiek jest mocny, energetyczny, fizycznie, to żadnych problem nie ma. Trzeba to zrozumieć. Wiele ludzi pytają, ile można używać tu sauny, ile razy. U mnie w ośrodku я распрацовал такую методу, że codziennie 6 razy w tygodniu do mnie przyjeżdżają i używają ludzie sauny. I jednocześnie, kiedy ja chodził jeszcze w niedzielę sam, prosili ze mną, proszę zezwolić. Ja mówię, no jak to, wy 6 razy chodzicie do sauny w tygodniu, jeszcze chcieli 7 dzień, odpoczywajcie, co wy? Tak, chcieli. Nie to, albo ze mną, albo w ogóle realnie chcieli. Sauna to cudo. Ona stymuluje pracę serca, poszerzaje i zmniejszaje naczynie, wzmacniaje cały organizm. Cudo, cudo natury. I uzdrowienie nie tylko serca, a wszystkich organów narządu. Очищanie. Co jeszcze daje bardzo dobry efekt dla sauny, dla serca. Я 25 lat kierował dużym zakładem, jak kto tam już wiedział. I dużo było pracowników, dużo na głowie, dużo nerwów. Ja wszystko, co ja robię, ja powinien robić dokładnie. A wiecie, co jest pracownika, jakich tam około 300, to wiecie, jaki problem. I rok popracował i trafił do szpitala, bo znowu serce, ciśnienie, no, duży problem. Я не стал сам с czymś walczyć, a oddał się w ręki lekarzów. Ja był na no, dużym stopniu w mieście i lekarze od serca chcieli mnie pomóc. I oni użyli leki, które mnie wtedy powiedzieli, że te leki używają generały albo даже no, najwyższe ludzie w Związku Radzieckim. I oni mnie dali zaszczeki, które ja później zapisał i później pokupił książkę i zobaczył, przez rok gdzieś zobaczył, co to byli za leki. I ja był bardzo zdziwiony, niesamowite. Ja zobaczył, tam było opisane działanie tych leków. I tam ni jednego leka nie było, który był od serca. Dla mnie to było mocne zaskoczenie. Teraz medycyna leczy to, co boli. Serce to serce. A ja dostał ATP, Aloes, B1, B6, B12, B1 w postaci карбоксилаzy. I ja później zrozumiał, że wtedy ja tylko zrozumiał, że działanie i skuteczność uzdrowienia jest nie w tym leczyć, co trzeba, co boli, a zlikwidować problemy, które powstali z jakiego powodu. Brak witaminu faktycznie powoduje problemy tak samo z sercem. I ja teraz tę metodę opisał даже w książce, udostępnił do wszystkich i te leki, jak używać i co,
używaють bardzo dużo людей. Я сам профілактично вживаю або один раз, або два рази на рік. Профілактично. І чую себе bardzo dobrze po tych lekach. I wszystkie, kto używali, даже zdrowe ludzie myśleli, że oni zdrowe, ale czuli siebie lepiej, kiedy to używali. Także jest to koniecznie, ja liczę, używanie tych albo innych, może ich, kto wie, leków. Bardzo dobra dla serca, ja liczę, walidol. I on akurat zmniejsza te problemy, które powstają no, w jakimkolwiek czasie krótkim i trzeba to czasami użyć, żeby zmniejszyć gdzieś ciśnienie, ból. Bardzo poważny temat – oddech, prawidłowe oddychanie. Podać dużo tlenu w krew, wtedy serce pracuje lepiej. Jest dużo systemów oddychania, ćwiczeń, które polepszają prawidłowy, dobry oddech. Dotlenienie krwi trzeba zrobić. Mnie była na samym początku pacjentka, której było 3 bardzo mocne wady serca. Даже w operacji nie dawali żadnych gwarancji i my usunęli te 3 wady serca. Ja powiem, że dla mnie do dzisiaj szokujący termin likwidacji tych wad, to my zrobili w ciągu roku. I znowu jeden z głównych zabiegów był sauna. Rana, sauna. Było dużo innych zabiegów podobnych, jak teraz jest w Gliwicach, jak będziemy robili тут w Rosji. Даже dużo mniej, ale może troszeczkę inny. I efekt był niesamowity. Dużo w tym grała rola duchowa. Człowiek był mocno wierzący, codziennie chodził do kościoła, wierzył, modlił się, śpiewał w kościele. Także wiara. Co chciałbym jeszcze powiedzieć? Nie można człowieka wyleczyć w żaden sposób. Даже minimalnych problem, jeżeli on sam tego nie chce. Użyć jakąkolwiek metodu, jeżeli człowiek nie chce, on nie da. I to najgorsze. Kiedy widzisz, że możesz człowieku pomóc, a on nie daje to zrobić. Dlatego ja bardzo zadowolony efektami uzdrowienia moimi metodami od tego, co ja wam teraz przekazuję. Ті, хто не хотіли mnie słuchać, ті, хто не хотіли robić żadnych zabiegów, niechaj nie robią, co chcieli. Żyją, używają leki. A ті, хто chcieli sami sobie dać rady, najwięcej oni mogą używać metody, które ja zdradzaję wam cały czas. Ja napisał 4 książki, ale jeżeli wziąć wszystkie około 1000 tych filmów z tymi poradami, które ja wam cały czas zdradzaję, to jeszcze starczyło na kilka książek. Naprawdę to działa. Co chciałbym jeszcze powiedzieć na temat serca? Serca niektóre uzdrawiają lekami, które nie działają w żaden sposób. Malutka pigułka może zmniejszyć ciśnienie, ale to nie działa w całości na serce. To działa na cały organizm.
ciśnienie nie робиться samo po sobie. To problem skrężenia. Ja wcześniej mówił, że rozpracował metodę, która umożliwia za 24 godziny na przykład rozpuścić trąby, zakrzepy w organizmie człowieka. Ja nie mogę jeszcze powiedzieć, co ja tam robię, jak, tylko powiem, że to jest owijanie, to nie jest lek, który przyjmują. To owijanie i przez skórę to wszystko trafia i umożliwia człowieku usunąć bardzo duży problem. To przyczyny, które powstają, zawały, wylewy, można usunąć za 24 godziny w organizmie człowieka. I jak nie przypomnieć wam, że ja dużo o tym mówił wcześniej, że jest leki, które ludziom radzą używać cały czas, które rozżarzają krew, to nie rozżarzają, a rozpuszczają, ja liczę, krew, które rozpuszczają wszystkie naczynia, cały organizm. Także ja używаю i radzę wam używać metody, które krótko działają, skutecznie i trzeba żyć normalnym życiem, a nie używać żadnych leków. To moje marzenie, żeby wy tak robili. Przed audycją do mnie zwracались kilka osób, żeby ja powiedział тут na audycji, czym można uzdrowić ich chorobę dokładnie, jakby dużo w ich diagnozy, jak usunąć. Ja nie zobaczył żadnych problem w tych diagnozach. Problem tylko w zaprogramowaniu, w hipnozie, który wam przekazali lekarze, kiedy dali diagnozę, tą, którą oni dali. To jest kłopot. Kłopot nie fizyczny, a energetyczny. Jest ciężko usunąć program z głowy. Kiedy człowieka namówili, on wziął to w głowę, bardzo ciężko. Ja teraz robię z różnicą w paru godzin wywiady na polskiej i na rosyjskiej mowie. Można powiedzieć, 60% tego, co ja mówię, ono powtarzaється, ale 40% nie. Jak wy patrzycie, ja czytаю tekst. Widzicie, że ja czytаю tekst. On z tych chmur, które jest nad mojej głową. Ja nie przygotował się w żaden sposób i nigdy nie przygotuję się, ja tylko daję nazwę i rozmawiаю spokojnie, bez żadnego tekstu, bez żadnego niczego. Także ja nie mogę powtórzyć dokładnie to, co ja mówię na jednej mowie, na drugiej i tak samo będą pytania. Na przykład Rosjanie zadają jedno pytanie, wy zadajecie drugie pytanie. Także kto ma możliwość zobaczyć po rosyjsku, tam powinno ono być jeszcze z titrami, z nadpisami pod filmem. Możecie jeszcze zobaczyć, jak jest czas, może jaką różnicę też odczujecie. Ja chętnie teraz odpowiadаю na wasze pytania. Pytali u mnie jeszcze, ile można używać sauny. Ja też odpowiadаю, że można choć codziennie, tylko jest zasady, ile czasu można siedzieć w saunie. Niektóre mówią, że 15 minut, niektóre 10, niektóre pół godziny. Powiem, kto ma rację. Jednocześnie nikt i jednocześnie wszystkie. Każdy powinien siedzieć tyle, ile on czuje się dobrze. Jak tylko troszeczkę jest zmęczenie jakiekolwiek, to człowiek powinien wyjść. Problem po saunie, niektórzy też mówią, u nas problema z sercem, my po saunach bardzo źle siebie czujemy.
то ви чуєте в зв'язку з тим, що ви przedawковуєте термін уживання сауни. Нема жадных і не павінна быць загаркаў в сауне. Вы павінны адчуваць самі па адчуванню. Поціцесь, цепла, добра, то седзіце. Трошечки пачулі, że coś nie tak, выходзіце. В саунах павінна быць добрае паветра, чистое паветра. Павінен быць тлен. Сауна, ежели доўга награвана, замкненты дзві, мало там входзяць, то тлена там bardzo замало. Trzeba na to liczyć. Oddychać w saunie bardzo mocno trzeba, całymi płucami. Też trzeba o tym pamiętać. Sauna bez hartowania to nie lek. Trzeba obowiązkowo hartować. Prawidłowo hartować to też osobny temat. No i co, u nas dzisiaj nazbierałaś na Zoomie prawie 40 osób. Może kto chce uzupełnić, albo zadać mnie pytanie. Proszę. Nie widzę dużo ręk. No. Edward, dzień dobry. Dzień dobry, panie Aleksandrze. No mnie tak za dużo nie widać, bo jest ciemno trochę, bo robię oczyszczanie wątroby dzisiaj, dlatego trochę się położyłem tego i słucham. Mam takie pytanie, panie Aleksandrze. Czym się różni witamina B1 od karboksylazy? Bo to jest witamina B1 i to jest witamina B1. Sprawa w tym, że даже na widok, jeżeli możecie zobaczyć, że witamina B1 sprzedaється w płynie, a karboksylaza sprzedaється w proszku, który trzeba rozpuszczać w wodzie. I w tym jest duża różnica. Składnik w całości inny. I inaczej działa. Najlepsza forma wchłaniania i działania jest karboksylaza, którą przestali produkować w Europie. Jeszcze gorzej karboksylazu albo witamin B1, B6, B12 teraz używają połączyli ich razem i używają jako jeden zaszczep. To jeżeli kto patrzył na przypisy używania witamin B6, B12, B1, ich nie można łączyć razem. Даже niektóre nie można używać w jeden dzień. No, można użyć na przykład rano, jeden, drugi tam wieczorem, ale nie razem w jednej sytuacji. Także tu medycyna teraz idzie nie ze strony polepszenia zdrowia, a biznes. Kupuють czy witaminy razem, no to sprzedają. A to, co napisano, kiedy sprzedają poszczególne witaminy, że ich nie można łączyć, ніхто на то не patrzy, kiedy kupuje połączone razem. To cud dla mnie. Cud z cudów. Даже jedna firma farmaceutyczna produkuje leki poszczególne i jednocześnie, które połączone razem i w tych poszczególnych opisano, że oni nie mogą być połączone. Dla mnie to niezrozumiałe. Albo tam w całości durni pracują, nie mogę zrozumieć. Mam, panie Aleksandrze, jeszcze jedno pytanie. Czy wolno wbijać witaminy jedną po drugiej? Wiadomo, mieszać ich nie wolno. Mówię o tej z grupy B. Na przykład wbijać B1 do jednego pośladka, B6 do drugiego i tak dalej. Czy trzeba poczekać na jakąś tam, powiedzmy, jakiś czas, żeby wbić drugi zaszczyt? No, najlepiej poczekać na przykład do wieczora, jeśli rano tam użyli, a można даже i na drugi dzień. B6, B12 można w ogóle podawać co drugi dzień. Mhm, mhm. No bo No.
To wbiłem B12 prawie dziennie przez tydzień. No to mi trochę wskoczyło. Можна, я mówię, w życiu ja spróbował i na sobie, i na innych wszystkie zaszczeki razem. 5 zaszczeków na przykład. Spróbowali po 3 zaszczeki po kolei, jeden dzień, drugi dzień. Aha. I efekty byli bardzo dobre, ale тут jeszcze jest jedna no, rzeczy, które mało kto rozmawiає. Zaszчеки и леки могут быть оригинальными, а могут быть подробками. Niektóre zaszczeki, kiedy używasz, one bolą, kiedy używają, a niektóre w całości ty nie czujesz, co to było. To bardzo ciekawe dla mnie, bo kiedy używasz kilka lat po kolei, ty wiedziesz, jaki efekt powinien być. A tego efektu nie ma. No i to widzisz już, że to coś dzieje się nie tak. W Rosji, jakby my chcieli czy nie chcieli, był program telewizyjny na centralnych kanałach i powiedziano, że rocznie umiera około 700 tysięcy ludzi od podróbek leków, od podróbek leków. A teraz давайте przeanalizujemy. Jak na drodze gdzieś tam jakikolwiek wypadek zaginie para osób, no niechaj 10, jak walnicy tam spadnie samolot, 300 osób, to katastrofa, to już państwo daje tam niewolny, tam, no wszystko tam, cała epopeja taka, cały problem taki rozdmuchali. A 700 tysięcy ludzi umierają od podróbki leków to 2000 dziennie. Или ginie na wojnie z Ukrainą. Ile? Около 1000, если полончить разом и ту сторону, dziennie. Tyle broni, tyle pocisków, tyle techniki. Miliony. I około 1000 ludzi ginie. A od podróbki leków 2000 dziennie. I normalnie. Nikomu to nie obchodzi. Tylko powiedzieli i koniec. No. Вы можете это вообразить. A jeszcze jedno małe pytanko, ostatnie, żebym nie przeszkadzał za dużo. Panie Я Aleksandrze, хотел, jedną chwileczkę, proszę. Chciałbym skończyć ten temat na temat podróbek. Co jest podróbka? Podróbką liczyться albo w całości zamiast jednego leka coś innego, na przykład zamiast leka podaється zwykła woda, albo dawka tego samego leka minimalna, która w całości nie działa. Даже jeżeli robić badania, coś tam jest, nie można przyczepić, rozumiecie, nie? I na tym teraz robić biznes miliardny, bo składniki lecznicze nie kosztują dużo, a jak ty podał tam 1% od tego, co trzeba, 1%, to już jest w składzie, badania robić, że jest, a to, co ono nie działa, to jest też podróbka. To podróbka od oryginala, który powinien być. Zrozumieli teraz? Proszę, Edward, co ty chciał jeszcze? ja chciałem tylko zapytać, bo mam znajomego, który do Turcji pojechał po tą kokarboksylazę i powiedział, w Turcji też tego nie ma, mimo że Turcja ma bezpośredni kontakt na przykład z Rosją, tam dużo lekarzy na przykład Turcja sprowadza. To znaczy, że w tej chwili jedynym producentem kokarboksylazy to by była Rosja czy Białoruś, by z tego wynikało. Także inne kraje tego już nie produkują. Білорусь tego nie produkuje, na ile ja wiem. Produkuje Rosja, To Rosja na pewno. Ukraina i Chiny. Aha, aha, no bo to na przykład Или w ja krajach pamiętam jeszcze Kazachstan, coś takiego. No, ale Uzbekistan więcej.
też widziałem. Uzbekistan też chyba produkuje, bo widziałem. Może być w Związku Radzieckim jeszcze wiele krajów produkują jak karboksylazę. To niesamowity lek, on uruchamляє wszystkie organy narządy. Ja, ja zaskoczony działaniem tego leka. Naprawdę. No bo Bardzo. w Europie Zachodniej, panie Aleksandrze, tego już w ogóle nie można kupić. Witaminy B1 No, nie ma. też ty nie możesz. Ja z tym spotkał się, że jego nie można było pokupić jeszcze 20 lat temu. Już 20 lat temu taka karboksilaza była wyłączona z Polski i z całej Unii. No. No, to jest bandyctwo, bo cała Unia w No, ogóle. także nie tylko teraz, w całej Unii nie ma. No, ni w No, jednym kraju Unii wiadomo. nie ma. Jest B1, ale ja mówię, to w całości nie to, co jest jak karboksilaza. Даже jeżeli zobaczyć ну, to, co opisane w działaniu jak karboksilazy i B1, to niebo i ziemia. W Europie Zachodniej jest przede wszystkim to jest mafia zdrowotna. To oni się, Ну, що зробиш? Дуже oni się є tego. мафії, і як я mówił на самому початку, ще там не треба нам скаржитися на ту мафію, бути злими на них. Ми повинні дбати о своєму здоров'ї іншими методами, а нехай вони самі себе викінчають, вони самі собі роблять клопоти. No, У нас є ратунок, ми знайдемо то, що ми хочемо. teraz, panie Aleksandrze, jakby pan do apteki wszedł gdzieś tam w Niemczech, czy bądź w jakim kraju, to tak jest pasta do butów, pasta do zębów, jakieś tam jeszcze do nie wiadomo jakie rzeczy, nie, do zmywania, ale lekarstw czy jakiś tam witamin to raczej nie idzie kupić, bo oni się czymś innym zajmują. Я вам повім, чим мені подобається Росія, направду, чим подобається. Тоже в аптеку ти приходиш і покупуєш wszystko, co tylko chcesz. Ну, а кроме наркотиков. Wszystkie леки можешь покупить без проблем. Тобі можуть powiedzieć, że o, ty chcesz antybiotyk, to już niedobre, to trzeba od lekarza recepta. Ale ладно, дадим, ну co ty, no. Rozumiecie, nie? Od рабакаў там ніхто даже в жыцці не пытае, że павінен якіkolwiek лекарz przypisać od рабакаў лек. To normalny proces. Każdy człowiek może profilaktycznie użyć od rabaka lek. Super. B6, B1, B12, przychodzisz do apteki, karboksilazu, aloes, wszystko to kupujesz jak chleb w sklepie. No. Nie ma problemu. No ale w Niemczech jest taki problem, że na przykład to niektórzy nawet podali to samo poprzednio. Na odrobaczenie nie idzie w ogóle nic kupić, tylko trzeba przez na No przykład. wiem, że No, wszystko trzeba, i to nie teraz, to cały czas tak było, rozumiecie, nie? Biznes lekarza powinien posiadać na tym, że człowiek powinien przyjść do lekarza, a lekarz powinien przypisać. Zarobić powinien na tym. No, no, tu tego nie robią jeszcze na razie. Spróbowali w zeszłym roku zrobić tak, żeby wszystko faktycznie przez lekarza szło, ale mafia farmaceutyczna przeciwiła, bo zmniejszyться sprzedaż, rozumiecie, nie? No, to ograniczenie, które człowiek trzeba iść do lekarza, oddać tyle u lekarza, ile kosztuje lek, rozumiecie, nie? To podwójny koszt. No, za receptę tylko. Ну, а żeby jeszcze dostać tego leka, to trzeba iść do lekarza rodzinnego, można powiedzieć, to jest kieruje się do jakiego innego, to będziesz miesiąc chodził, zamiast tego, żeby przyjść do lekarza, do apteki i pokupić. No, no ja w sumie chodzę czas i do zdrowie. weterynarza, panie Aleksandrze, do weterynarza. Jak No tak, potrzebuję tak. tabletki na odrobaczenie, to do weterynarza. Piesek potrzebuje i dostaje No to tabletki. ja was szkolił, no moja szkoła, no. O, Taką wiadomo, chodzić. wiadomo. Nie. No, czasami trzeba trochę podcyganić, pokłamać, żeby coś tam dostać. No niestety tako życie, no. Tak, dobrze, dziękuję. Pani Jola? Dzień dobry. Panie profesorze, a co pan sądzi o strofantynie na serce? W Polsce nie można tego kupić, w Niemczech można, ale też tylko na receptę, a to jest bardzo dobry lek na
na serce, na zawały i tak dalej. Czy tak, czy nie? Ну, я не wiem, naprawdę, bo ja nie używаю żadnych leków, ni dobrych, ni złych. Ja używаю tylko naturalne rzeczy. Także, no, No to też jest preparat, to jest też naturalny, bo to jest z jakiejś roślinki wyciąg. ну, видите, wyciąg to wyciąg, a naturalny. Ja wiem, że waleriana bardzo dobrze działa na organizm człowieka, no to naturalne. A wyciąg z waleriany też jest, ale no, nie tak on działa jak sama Mhm. waleriana, rozumiecie, nie? Dziękuję. No, także to, co jest w ziołach, zastąpić jakimkolwiek lekiem albo wyciągiem, dla mnie to troszeczkę śmiesznie. No, dziękuję. Kto jeszcze chce jakiegokolwiek pytania? A chciałem zapytać, jeszcze wrócić na chwilę do sauny. A co pan profesor myśli na temat sauny na promienniki, na podczerwone, na, sauna na podczerwień? Я не вижу dużej różnicy w samych rodzajach sauny. Jest turecka sauna, która na dużej wilgoci rozpracowana. Jest rosyjska bania, można powiedzieć, której temperatura troszeczkę większa, ale też jest dużo pary. Proszę wyłączyć mikrofony, kto tam hałasuje. Jest sama sauna, która temperatura już tam 100 i więcej stopni, ale mało wilgoci. Jest na podczerwień, która też temperatura mała, ale na niedużej odległości. No proszę wyłączyć mikrofon. Sauna na podczerwień to też daje bardzo dobry efekt. Każda sauna daje swój no, niepowtarzalny efekt i tak samo ona cały czas daje dobry efekt. A jaki rodzaj, to już do wyboru, jaki można użyć, jakie warunki. No i sauna, jeszcze raz mówię, tylko mówię o saunie. Ale trzeba łączyć cały czas hartowanie razem z sauną. Tak samo, żeby było więcej bezpieczeństwa, ja by radził dawać mentol do sauny. Do każdego rodzaju sauny można to użyć i to bardzo dobrze działa. Dlaczego? Polepszaється praca serca i jednocześnie temperatura, w której siedzi człowiek przy używaniu sauny z mentolem, temperatura ну, якби обніжається відчувальність тієї сауни ну, на десяток стопней. Мне была также такая ситуация, в Свободицах пошел до бассейна, там была сауна, сидим, температура здесь около 110-120, coś takiego, сидим, а сухо-сухо сауна, там даже невеле відчувально, то довго сидим, і один пан мовить, о, як файне, тепло. Я мовлю, chcesz, змерзнеш teraz? Він, що ти гадаєш, бздури? Я взяв ментол в postaci kryształów, postawił obok siebie tam i one roztopiliś te kryształy. Przy temperaturze gdzieś 50 stopni już takie jak woda robiится. Roztopił i dał na ręku, tak nalił. Mówił, teraz i ponacieraj siebie. I on ponacierał siebie przy temperaturze gdzieś tam, no, niechaj 110 даже stopni. Jak stał siebie tak czyści się od chłodu i on realnie zmarzł. Mówić, że nie mogą wytrzymać, co robić, bardzo zimno mnie. A ja mówię, no teraz pilno, to był taki mały basen zimny, mówię, szybko do basenu. Ale odczuwalność zimna, to, co on już czuł, że mu zimno, plus zimna woda, to ja myślę, że on odczuł
ту воду, як мінус 20-30 стопні. Але як він входив в воду, то ten ментол був зліквідований з тіла, і йому стало лепей. Также в każdej saunie, w której człowiek siedzi, jeżeli podać na przykład mentol i tam jest mocno gorąco, to człowiek odczuje dużo przyjemniej tę temperaturę, która tam jest. I będzie siedział troszeczkę więcej i czuł siebie lepiej. Tak samo można podawać, my podawali w Sywadzicach sól, dodawali do wody, która paruje później sól, sodu i mentol razem tak łączyli i to wychodziło, że człowiek dostaje jeszcze dodatkową inhalację i płuca odbierają to bardzo dobrze. Тут в Росії ми не вживаємо ні соль, ні соду. Ментол уживаємо, а замість тих складників в воді подаємо воду мінеральну, która posiadaje wszystkimi elementami leczniczymi, tak samo i sól, tam i soda, i bardzo dużo różnych składników. I to działa super jeszcze dodatkowo. Także tak samo woda mineralna, jeżeli ze źródła, to w saunie super będzie. Pytanie jeszcze jakiekolwiek? Tam coś jednym okiem widział, że w komentarzach coś jakiekolwiek pytanie dawali. Jeżeli kto chce powiedzieć, to proszę powiedzieć, bo mnie nie ma czasu na przeczytanie tych komentarzy albo pytań. Proszę powiedzieć. Ja nie widzę tych komentarzy, to specjalnie trzeba włączać, czytać. Jak wy jest, to mówcie. No co, jak nie ma pytań, to dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, za to, że wy uczestniczycie ze mną i jeżeli nie ma pytań, to ja zrozumiał, że wam też wszystko zrozumiałe. No, może to pójdzie wam na korzyść dla waszego zdrowia. Używajcie, róbcie, walczcie ze swoimi problemami. Pamiętajcie, że wszystkie problemy ciała fizycznego i serca jeszcze to jest problem jeszcze duchowy, który trzeba zlikwidować przed tym, jak coś uzdrawiać. Dziękuję, do widzenia. Wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, miłości. I od całego serca życzę wam, żeby wasze serce było zdrowe.